Ostatnio dla tych, którzy nie mogą ziemniaków, nie mogą mąki ziemniaczanej, mieliśmy propozycję chleba, który dzięki bananowi i ciecierzycy jest taki miękki i delikatny, ale zrobiliśmy go na drożdżach. I dostaliśmy mnóstwo zapytań, jak taki chleb zrobić bez drożdży. A dzisiaj przygotujemy bezglutenowy chleb z bananami na zakwasie, na Waszą prośbę. Ciasto mieszamy z mąki gryczanej, skrobi tapiokowej i mąki z ciecierzycy. Dodajemy trochę soli. Jest to sól kamienna, którą zmieliliśmy wcześniej, aby łatwiej się rozpuszczała. I tyle, jeśli chodzi o suche składniki. Trzeba zmiksować banany. Gdy banan jest dobrze zmiksowany, a zajmuje to tylko kilka sekund, dodajemy wody. I miksujemy jeszcze raz. Ta wersja chleba na zakwasie jest dużo prostsza niż ta z ziemniakiem, dlatego że ziemniaka trzeba najpierw ugotować, później przestudzić, a tutaj, o proszę, po prostu. Gotowe. I teraz dodajemy zmiksowanego banana z wodą do suchych składników i całość mieszamy bądź miksujemy w zależności od tego, co kto woli. Jeżeli jest taka potrzeba, to dodajemy wodę. Ja nie lubię miksować suchej mąki, bo bardzo często odbywa się to tak, że część mąki jest na bluzce. I na tym etapie dodajemy jeszcze trochę oleju i mieszamy. Teraz już będzie można zmiksować, ale wcześniej dodamy coś, co podniesie chleb, czyli zakwas. O, widzicie, jak pięknie wyrósł? Tak wyrośnie również nasz chleb przed włożeniem do piekarnika. Taki zakwas oczywiście przygotowujemy sobie wcześniej, a żeby go zrobić, potrzebujemy przede wszystkim mąkę gryczaną i wystarczy trochę soku z ogórków kiszonych i przygotowanej wody. Zostawiamy na noc. Następnego dnia dolewamy znowu trochę wody przygotowanej i jeszcze ze 2 łyżki mąki gryczanej. I kolejny dzień odstawiamy pod jakimś przykryciem, na przykład ściereczką albo niezakręconą pokrywką od słoika. I później jeszcze do 3. dnia zostawiamy do 4., aż zobaczymy, że troszkę sfermentowało i wtedy robimy pierwszy chleb. Te wszystkie składniki, które na chleb i później sprawa jest prosta. Z każdego kolejnego chleba zostawiamy tak mniej więcej 200 ml zakwasu, 200-300, żeby móc zrobić chleb kolejny. Ale to pokażemy Wam za chwilę. Pora zacząć miksować, żeby ciasto było naprawdę gładkie. Ja wolę zmiksować ciasto, w którym jest mąka z ciecierzycy, dlatego że ona lubi zbijać się w takie małe kuleczki, grudeczki. No i wtedy wiadomo, ciasto nie będzie idealnie gładkie. I gotowe. Odłączamy blender i przekładamy ciasto do foremki. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że forma powinna być posmarowana olejem i oprószona mąką gryczaną, gdyż chleb lubi przywierać. Ciasto w foremce przykrywamy folią i odkładamy na parę godzin, aby urosło. Myślę, że nawet nie na parę, a mniej więcej na 8, nawet 10 godzin. A resztę ciasta przykładamy do pojemnika i również zostawiamy, żeby wyrosło. Mamy teraz tyle czasu, że możemy posprzątać, zająć się swoimi sprawami i odpocząć, zanim wrócimy do pieczenia chleba. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. Wyrośnięty chleb wstawiamy do piekarnika nastawionego na termoobieg 190 stopni na około 55 minut. A pojemnik z wyrośniętym zakwasem wędruje do lodówki, gdzie poczeka na następne pieczenie chleba. Chleb pięknie się upiekł, jest wyjątkowo rumiany, trzeba tylko chwilę poczekać, aż wystygnie. Już można go wyjąć. Delikatnie odkrajamy od brzegów i przekładamy na drucioną podstawkę, żeby do końca odparował. I teraz możemy przystąpić do najcudowniejszej rzeczy na świecie, czyli rozkrajania i konsumpcji chleba. Dziś zjemy go z humusem i jeżeli chcecie zobaczyć, jakie humusy jadamy i robimy u siebie, znajdziecie je tutaj. Smacznego i na zdrowie.
Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, Więcej informacji znajdziecie w opisie.